Cześć, z tej strony Paweł z serwisu testwędkarski.pl. W dzisiejszym odcinku będziemy testować echosondę Deeper. Otrzymaliśmy to urządzenie od producenta przeszło 1,5 miesiąca temu. Przez ten czas bardzo intensywnie je testowaliśmy, zabieraliśmy je ze sobą na praktycznie każdą wyprawę wędkarską. Już za chwilę obejrzycie film, który nagraliśmy dla Was w trakcie testowania Deepera. Natomiast w tym momencie chciałbym pokrótce przedstawić Wam ten produkt. Urządzeniem, które jest naprawdę niewielkich rozmiarów, znajdziemy kabel, za pomocą którego możemy podładować naszą echosondę, neoprenowy woreczek, do którego możemy schować ją w trakcie łowienia i podpiąć sobie pod pasek albo szlufkę, mnóstwo papierów, są to instrukcje obsługi i ulotki na temat użytkowania. Jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy i lektury, to naprawdę polecam, ale lepiej chwycić dobrą książkę, bo obsługa Deepera jest naprawdę intuicyjna. I poza tym znajdziemy jeszcze dwa zaczepy, które wkręca się do urządzenia. Za pomocą nich montujemy je do naszej wędki bądź żyłki. Na wstępie porozmawiajmy jednak o tym, jak korzystać z samego Deepera. Do jego obsługi będziemy potrzebowali telefon komórkowy, koniecznie z dotykowym wyświetlaczem, oraz specjalną aplikację pobraną na ten telefon, czy to działający na systemie Android, czy też na systemie iOS. Niestety nie ma póki co wersji na system Windows Phone. Z Deepera możemy korzystać na 3 sposoby. Przy wędkowaniu z brzegu, przy wędkowaniu z łodzi oraz przy wędkowaniu z pomostu bądź też z molo. Do jego podczepienia, czy to do wędki, czy to do żyłki, czy to do sznurka tuż przy łódce, służą 3 gwinty, 3 otwory, w które możemy wkręcić specjalny uchwyt. Jest to o tyle istotne, że jeżeli nasza echosonda nie będzie prawidłowo podczepiona, będzie pokazywała przefałszowany obraz. Otwór znajdujący się na samym szczycie urządzenia służy do podczepienia uchwytu w momencie, kiedy wędkujemy z miejsca położonego wysoko nad lustrem wody. Może to być jakiś nasyp, może to być wał, bądź też pomost, czy też nawet molo. Wtedy podczepiamy uchwyt do urządzenia, wkręcając go. Podczepiamy do niego żyłkę. Ta żyłka może być dalej przyczepiona do wędki na kołowrotku, bądź też na jakiejś szpuli, możemy trzymać ją w naszej dłoni. Dzięki temu mamy pewność, że echosonda stoi stabilnie, ponieważ ciągniemy ją jak gdyby od góry, nie musimy ciągać jej na bok, dzięki czemu nie przekrzywia się ona względem lustra wody. No i mamy pewność, że prawidłowo odbija sygnał od dna i pokazuje nieprzefałszowany obraz. Drugi uchwyt, umieszczony nieco powyżej połowy urządzenia, służy do podczepienia uchwytu w momencie, kiedy wędkujemy na przykład z łodzi, kiedy chcemy ciągnąć naszą echosondę za łódką, bądź też mieć ją tuż przy burcie. Dzięki temu będzie ona w miarę stabilna, spójrzcie sami, będzie ona w ten sposób unosiła się na tafli wody i będzie równo odbijała sygnał od dna, pokazywała właściwy obraz, pokazywała, gdzie znajdują się ryby i na jakiej wysokości. A trzeci otwór, umieszczony poniżej połowy urządzenia, służy natomiast do podczepienia uchwytu, kiedy wyrzucamy Deepera na odległość za pomocą wędki. Wtedy możemy go dosyć stabilnie ściągać na określonym obszarze, mając pewność, że będzie on stabilny, będzie dobrze pokazywał to, co dzieje się pod wodą. Porozmawiajmy jednak o tym, jak będzie przebiegał sam test, który za chwilę obejrzycie. Nie zależy nam na tym, żeby pokazywać Wam, jak działa aplikacja mobilna, ponieważ w naszej opinii jest ona banalna w obsłudze i na pewno każdy poradzi sobie z jej obsługą. Nie będziemy mówić Wam, jak wygląda specyfikacja techniczna tego urządzenia, to możecie znaleźć sobie na byle jakiej stronie internetowej. Nie będziemy przez 20 minut podniecać się tym, co znajduje się wewnątrz pudełka, no bo tak naprawdę chodzi nam tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać Wam, że to urządzenie jest przydatne nad wodą, a przynajmniej to chcieliśmy sprawdzić, korzystając z niego przez 1,5 miesiąca. My już wiemy, że jest przydatne, a Wy zaraz się o tym przekonacie. Zapraszam Was serdecznie na materiał wideo, który będzie relacją z ostatnich kilkudziesięciu dni z Deeperem, ponad kilkunastu dni pełnych spędzonych nad wodą. Zobaczcie, jak uczyliśmy się obsługiwać to urządzenie i zobaczcie, jakie dzięki niemu osiągnęliśmy efekty. Zapraszam. To nasz pierwszy dzień nad wodą z echosondą Deeper. Dzisiaj będziemy, że tak powiem, zapoznawać się z tym urządzeniem, chociaż jego obsługa wydaje się
bardzo intuicyjna. Myślę, że nie będziemy mieli z tym szczególnych problemów. Troszeczkę już przeglądaliśmy aplikację, wiemy wstępnie jak działa. Myślę, że uda nam się namierzyć jakąś rybę, być może uda nam się również złowić, także trzymajcie za to kciuki. Skorzystamy z wędki Robinson Cortez Zander Jig, to jest odświeżona seria Robinsona. Wędki wykonane w nanotechnologii. Myślę, że ta wędka spisze się świetnie w tych warunkach, kiedy tak naprawdę nie wiemy, jaką rybę przyjdzie nam złowić. Ciężar wyrzutowy 4,32 grama pozwoli obsłużyć nam większość przynęt. Raczej będziemy jigować, zobaczymy, mamy również kilka wobblerów od Strike Pro. Być może będziemy mieli okazję złowić na nie jakąś rybę. Skorzystamy z kołowrotka Sashima 310, to też jest maszynka od Robinsona. Bardzo fajna, dość lekka, świetnie spisuje się w połączeniu z tym właśnie wędziskiem. Łowimy tym zestawem już od 2 miesięcy. Na naszej stronie internetowej wkrótce pojawi się recenzja zarówno tego kołowrotka, jak i wędki, na którą zapraszam Was serdecznie. No i cóż, myślę, że najwyższa pora zacząć łowić. Wybieramy się na wodę, przetestujemy Deepera, no i zobaczymy, jakie przyniesie rezultaty. Udało nam się znaleźć po pierwsze miejsce osłonięte od wiatru, więc jesteśmy zadowoleni, bo mamy trochę spokoju. A poza tym znaleźliśmy bardzo ładny uskok, na którym ustawia się drobnica. No i za chwilę go obłowimy. Mam nadzieję, że będą tego efekty. Spójrzcie na to sami. Dno dość szybko przechodzi od blisko 4 metrów do około 2,5. Za nami pierwszy dzień testów echosondy Deeper. Wynik nie najgorszy, kilkanaście niewielkich okoni, jeden szczupak zerwany tuż przy burcie. Nie ukrywamy, że Deeper zaskoczył nas bardzo pozytywnie. Dokładnie pokazuje to, co dzieje się pod łodzią, pokazuje wszystkie uskoki dna, pokazuje wszelkie nierówności, pokazuje pojedyncze ryby, jak i całe ławice drobnicy. Przed nami kilkanaście najbliższych wyjazdów na ryby, na które na pewno Deeper pojedzie z nami. Zabierzemy go na pewno na łowisko karpiowe, zabierzemy go nad rzekę, zobaczymy, jak tam spisze się w roli echosondy mobilnej. No bo nie ukrywajmy, tym właśnie jest. Słyszymy się niebawem. Dzisiaj jestem nad rzeką Wartą w okolicach Poznania. Mam ze sobą spinning. Będę starał się złapać jakiegoś drapieżnika. Mam ze sobą również Deepera. Plan jest taki, że będę chodził od główki do główki, puszczał Deepera z głównym nurtem, pozwalał mu przejść na spokojną wodę i będę sprawdzał, czy gdzieś na pograniczu nurtu nie ustawił się drapieżnik. W zeszłym tygodniu miałem już okazję testować Deepera na rzece. Razem z Asią wybraliśmy się w poszukiwaniu białej ryby. Plan był podobny, chodziliśmy od główki do główki, udało nam się w rezultacie namierzyć ławicę, jak się później okazało, była to ławica krąpi, także mieliśmy całkiem sporo zabawy, nie musieliśmy korzystać z zanęty, mieliśmy tylko gruntówki wyposażone w ciężarek,
i haczyk, na haczyku kukurydzę. Było całkiem sporo zabawy, złapaliśmy sporo krąpi. Dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się złowić jakiegoś drapieżnika, mam nadzieję, że będzie to coś ciut większego. Ze względu na to, że na rzece panują zgoła inne warunki niż na jeziorze, mój zestaw uległ modyfikacji. Została wędka, ta, która była wcześniej, to jest Cortez Zander Jig. Natomiast zmieniłem kołowrotek, mam ze sobą kołowrotek Marshall. To jest kołowrotek wykonany z aluminium, także myślę, że lepiej będzie znosił cięższe przynęty. Mam ze sobą slidery, mam ze sobą również jerki, także mam zamiar łowić trochę cięższymi przynętami niż poprzednio. No i myślę, że trochę lepiej się to spisze. Mam ze sobą też na kołowrotku nawiniętą grubą plecionkę 0,22 mm. W związku z tym, że ta wędka nie wystarczy do tego, żeby wyrzucać z niej dipera na odległość, bo ciężar wyrzutowy jest zbyt mały, wolałbym nie ryzykować, jest to dość drogi sprzęt. Wziąłem ze sobą niezbyt drogą wędkę o ciężarze wyrzutowym 1040, ona na pewno sobie z tym poradzi, już na łódce korzystałem z tej wędki. Mam ze sobą kołowrotek, na który poprzednio łowiliśmy, Sashimę. No jak widzicie, mam też dipera już podczepionego. Myślę, że nie ma już tutaj sensu filozofować, spróbujmy namierzyć jakąś rybę. Za moimi plecami widzicie przelew, za chwilę zobaczę, jak wygląda dno za tym przelewem, czy jest tam jakiś uskok, no i zobaczymy, czy stoi tam jakaś ryba. Ryb nie widać, przynajmniej na ekranie smartfona, ale jest ładny uskok dna, spróbuję go obłowić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam teraz krótką przerwę na śniadanie, więc na szybko dopowiem Wam parę słów na temat mocowania dipera. Nad rzeką jest to o tyle istotne, że nieprawidłowo zamontowany nie da nam jasnego obrazu na całym spływie. To znaczy w momencie, kiedy schodzi przez główny nurt na spokojną wodę, musimy mocować go w ten sposób, żeby zarówno w pierwszej, jak i w drugiej fazie mieć dobry odczyt. I teraz tak, teoretycznie powinniśmy korzystać z uchwytu środkowego. Ja natomiast raczej staram się korzystać z tego uchwytu najniższego. Już tłumaczę czemu. Ponieważ kiedy dipper spływa przez główny nurt, daję mu wtedy luz, nie ściągam go mocno, nie kontroluję, on się nie przechyla względem lustra wody, natomiast na spokojnej wodzie mogę go delikatnie ściągać już do siebie. O czym należy pamiętać i co jest istotne, to to, żeby przy tej konfiguracji, przy korzystaniu z najniższego zaczepu tutaj na rzece, raczej starać się nie trzymać wędki ani na sztorc, ani przy samej powierzchni wody. Ja raczej staram się trzymać wędkę pod kątem 45 stopni i to się po prostu najlepiej sprawdza w tych okolicznościach. Jesteśmy na przystani żeglarskiej. Właśnie namierzyłem rybę na spokojnej wodzie. Przypuszczam, że jest to szczupak. Ustawiłem
ryb na widok ryb średniej wielkości, więc rewelacji nie będzie, ale zaraz spróbujemy go wyjąć. Za nami testy Deepera na rzece. Jak sami widzieliście, wynik nie najgorszy. 2 ryby w 1,5 godziny. Ja wiem, że to nie były okazy, ale nie da się ukryć, że przy obecnym stanie wody, przy tej niżówce jest pierwszy dzień po tych największych upałach, także te ryby dopiero budzą się do żerowania. Także wynik ok, jestem zadowolony. Nie da się ukryć, że przede wszystkim Deeper się sprawdza. To trzeba powiedzieć wprost i otwarcie, że dzięki Deeperowi namierzyłem pierwszą rybę, podałem jej przynętę pod pysk, w drugim rzucie miałem podbicie. Natomiast w przypadku drugiej ryby Deeper pokazał mi uskok, mogłem posłać na niego przynętę, ryba prawdopodobnie napłynęła z nurtu. No i trochę wędkarskiego przeczucia, trochę szczęścia i jednak okazało się, że się sprawdza. I co najważniejsze, nie trzeba ograniczać się tylko do metody spinningowej. Świetnie sprawdza się w przypadku gruntówki, myślę, że przy spławikówce również. Pokazuje, gdzie są ryby, pokazuje, jak wygląda dno i myślę, że to jest w dużej mierze właśnie po stronie zlokalizowania ryb, zlokalizowania dobrego miejsca. To jest klucz do sukcesu. O czym musicie pamiętać, to to, żeby dobrze podłączyć urządzenie do odpowiedniego gwintu. Uwierzcie mi, że to niby nic, a robi naprawdę dużą różnicę i ja coś o tym wiem. Przed nami jeszcze 2 weekendy z karpiami. Mam nadzieję, że Deeper spisze się tak dobrze jak do tej pory. Słyszymy się za moment. Hej, jesteśmy na jednym z łowisk specjalnych w okolicach Poznania. Jest to łowisko typowo karpiowe, aczkolwiek dość młode, dość świeże, niedawno zarybione karpiem. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj jeszcze bez Deepera. Przyjechaliśmy tylko po to, żeby porozmawiać z wędkarzami, którzy bywają tutaj częściej od nas, porozmawiać i poprosić o parę wskazówek odnośnie łowienia. Wiemy już, że nie będzie łatwo, dno jest bardzo zarośnięte, no jest sierpień, także ta woda jest cieplutka, te rośliny czują się tutaj dobrze. Nie wątpię, że Deeper się przyda. Będziemy szukać miejsc odsłoniętych, będziemy szukać miejsc, w których roślinność nie występuje, w których będziemy mogli położyć nasze zestawy. Utrudnieniem będzie spory wiatr, jak sami widzicie, jednak trochę tutaj wieje. Obawiam się, że może to utrudniać łączność z urządzeniem, natomiast no, wszystko wyjdzie w praniu, tak? Musimy poczekać. Wpadniemy tutaj niebawem, postaramy się być tutaj co najmniej 2 razy, no i postaramy się z pomocą Deepera znaleźć ryby. Nie będziemy czekać, aż ryby znajdą nas i nasze przynęty, będziemy za rybą chodzić, będziemy jej szukać, no i mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie kciuki. Następna relacja, którą zapewne niedługo obejrzycie, będzie relacją już z nadwody, będziemy wyposażeni w wędki, a będziemy szukać ryby, także do usłyszenia i widzimy się za moment.
Hej, jesteśmy już nad wodą, to jest nasz drugi weekend tutaj. Tym razem wybraliśmy inne miejsce. Miejsce, które ma troszeczkę inną charakterystykę dna, zwłaszcza jeżeli chodzi o ukształtowanie. Jeśli chodzi o roślinność podwodną, jest podobnie, to znaczy występuje tu około półmetrowa warstwa glonów. Dlaczego wybraliśmy takie miejsce? Ano dlatego, że chcemy pokazać Wam, że dla wędkarza, który na co dzień nie dysponuje czy to łódką, czy to łódką do wywózki wyposażoną w klasyczną echosondę, Dipper jest jedynym, a na pewno świetnym rozwiązaniem, dzięki któremu może poznać charakterystykę dna, dzięki któremu wie, gdzie ustawiają się ryby i dzięki któremu może tak naprawdę podać rybie przynętę tuż pod pysk. Mam nadzieję, że będziecie bawić się równie dobrze, jak bawiliśmy się my. Hej! Hej, więc jak sami widzicie, w dość krótkim czasie udało nam się namierzyć kilka, a w zasadzie nawet kilkanaście ryb. Ryby ustawiają się w odległości około 20 metrów od brzegu. Znaleźliśmy tam głęboki na około 2 metry rów. Rów ma 1,5 metra szerokości. Jak sami widzicie, ryby ustawiają się w toni. Już wcześniej przypuszczaliśmy z Markiem, że dno może być zarośnięte, może tam występować roślinność podwodna. No i tą roślinność znaleźliśmy. Przełączyliśmy tryb na widok szczegółowy. Jak sami zobaczycie, ta roślinność znajduje się tuż nad dnem. Jedynym rozwiązaniem w tym momencie będzie skorzystanie z kulek typu pop-up, długiego przyponu włosowego. No i cóż, pozostaje trzymać kciuki. Ryby namierzone, jesteśmy gotowi, oby chciały współpracować. Liczymy na to, że w krótkim czasie uda nam się zachęcić je do żerowania.
To już ostatnie godziny nad wodą, ostatni dzień testów echosondy Deeper. No cóż, za nami naprawdę noc pełna wrażeń, że tak to ujmę. Około godziny 2 miałem odjazd na jednym z zestawów. Okazało się, że zapiąłem bardzo ładnego karpia, około 11-12 kg, tak go oceniamy. Niestety po 20 minutach walki przy samym brzegu poplątał zestawy, dostał odrobinę luzu i ta odrobina wystarczyła, żeby zszedł z haka. Marek również miał branie na jednym ze swoich zestawów około godziny wcześniej. Tutaj przygoda skończyła się trochę szybciej. Niestety w momencie zacięcia po prostu puścił przypon. Musieliśmy zmienić taktykę, zrobiliśmy to wczoraj rano. Okazało się, że zestawy z kulką pływającą zawieszoną w toni nad roślinnością podwodną nie zdają egzaminu. Ryby tam były, liczyliśmy na to, że będą chciały współpracować. Jak sami widzieliście na ekranie naszego telefonu, no, jak gdyby tylko czekały na to, żeby podać im przynętę. Niestety nie były nią zainteresowane. Postanowiliśmy więc przesądować z pomocą Deepera dno jeszcze raz. Poszukać miejsc, w których roślinności podwodnej nie będzie i takie miejsca udało nam się dość szybko znaleźć. Położyliśmy w nich nasze zestawy, tym razem już tradycyjne, z krótkim przyponem włosowym, tonącą kulką i co najważniejsze zestawy samozacinające. Okazało się, że takie miejsca właśnie, w których ta roślinność nie występowała, są położone w okolicy trzcin. No i niestety brań było sporo, natomiast ryby bardzo szybko wchodziły w trzcinę i musieliśmy się z nimi żegnać. 3 sztuki udało nam się wyholować, no 4 niestety spięła się dzisiaj nad ranem. No ale cóż, ogółem wynik bardzo dobry, jesteśmy zadowoleni. Jak widzieliście na materiale 2 tygodnie temu w miejscu widocznym tuż za moimi plecami, udało nam się wyjąć bardzo ładnego karpia pełnołuskiego, 8,5 kg, również namierzonego z pomocą echosondy. Gdybym miał podsumować cały ten test, to uważam, że Deeper jest produktem przydatnym. Jest produktem, który przyda się każdemu wędkarzowi, niezależnie od tego, jaką metodą wędkuje. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.test-wędkarski.pl. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i co najważniejsze, że równie dobrze się bawiliście, co my tutaj nad wodą w trakcie testowania Deepera. Dziękujemy producentowi za użyczenie nam tego urządzenia oraz firmie Robinson za użyczenie nam sprzętu do łowienia podczas testów. No i cóż, dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Słyszymy się i widzimy niedługo w nowych nagraniach na naszym kanale. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.